Cześć wszystkim, z tej strony TomsikDev, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób zabezpieczyć hasłem pliki do wysyłki, do przekazania komuś, ewentualnie jeżeli nie chcemy bardziej, aby ktoś miał do nich niepowołany dostęp. Pozwolę sobie tutaj na szybką autopromocję. Zapraszam na stronę TomsikDev, gdzie macie całą zawartość dotyczącą kanału, czyli w przypadku tutaj programów informatycznych macie tutaj informacje, skrypty. Odnośnie poradników też tutaj będą zawarte wszystkie informacje. Tutaj akurat zaraz będą wpisy i odnośniki do aktualnie stworzonych przeze mnie poradników, czyli podpisywanie i zabezpieczenie dokumentów hasłem. Tyle ode mnie, zapraszam. Hej! Plan odcinka jest następujący. W pierwszej kolejności dowiemy się, jak założyć hasło na dokumenty programu Microsoft Word. Potem dowiemy się, jak założyć hasło na dokumenty programu Microsoft Excel. Następnie pokażę, w jaki sposób możemy zabezpieczyć hasłem dokumenty PDF. Tam akurat będą tak naprawdę 3 metody. Więc przejdźmy tak naprawdę do praktyki. Teraz mam takie tutaj 3 pliki. Nazwałem sobie do zaszyfrowania. Jeden mam z poprzedniego filmiku do podpisu. Teraz tak. Zacznijmy od tego, że musimy sobie zabezpieczyć tutaj Worda. Więc wchodzimy sobie do Worda. Mamy tu jakąś treść. W jaki sposób zabezpieczyć hasłem? Przechodzimy sobie tutaj do zakładki pliki. Taki sam wygląd będzie, jeżeli chodzi o Worda 2019, 21 oraz 365. W starszych też będzie to mniej więcej w tym samym miejscu. Teraz tak, przechodzimy do informacji i mamy tutaj taką opcję chroń dokument, którą wybieramy i wybieramy sobie chroń przy użyciu hasła. Wpisujemy hasło. Wybieram sobie od 1 do 6 cyfry. To samo dalej. OK. I teraz mamy informację. Do otwarcia tego dokumentu jest wymagane hasło. Sprawdźmy. Zapisujemy. No i wpisujemy sobie hasło od 1 do 6. No i jak widać po wpisaniu hasła udało nam się otworzyć plik. A teraz tak, skoro zabezpieczyliśmy hasłem nasz plik i chcielibyśmy na przykład go komuś wysłać, bo to mógł być powód, dla którego właśnie zabezpieczaliśmy hasłem ten plik. Ważne jest tutaj, żeby hasło przekazać innym medium komunikacji, czyli w tym wypadku hasło podajemy przez rozmowę telefoniczną lub wysyłamy SMS-em do tej osoby, która ma, że tak powiem, otrzymać i otworzyć ten plik. Dzięki temu mamy pewność, że nikt inny tego pliku nie otworzy, jest on zabezpieczony i w najgorszym wypadku uniemożliwimy łatwy dostęp do tego pliku osobom z zewnątrz. Oczywiście istnieje możliwość złamania takiego hasła, dlatego dobrą praktyką jest stworzenie jak najdłuższego hasła, dodawanie duże, małe litery, znaki specjalne, żeby dodatkowo zabezpieczyć ten plik. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o Worda. Teraz przejdźmy do Excela. Dobra, więc mamy tutaj Excela. To mamy jakieś podstawowe tutaj dane. Teraz tak. Przechodzimy sobie oczywiście tak samo jak poprzednio w pliki. Informacja. Wybieramy sobie chroń skoroszyt, szyfruj przy użyciu hasła. I robimy dokładnie to samo. Wprowadzamy sobie hasło. I do otwarcia tego skoroszytu będzie wymagane hasło. Możemy też chronić bieżący arkusz. Tu jest taka jeszcze jedna dodatkowa opcja. Dobrze, zamkniemy sobie. Czy chcesz zapisać zmianę? Chcę. Sprawdźmy, czy działa. Udało się. Dzięki temu udało nam się zabezpieczyć plik Excel. Dobra, i teraz ostatnia rzecz, czyli PDF. I tutaj mamy trochę więcej możliwości. I teraz tak, jeżeli chodzi o PDF-a, to po pierwsze możemy sobie skorzystać, jeżeli mamy wersję Pro, możemy sobie tutaj w więcej narzędzi skorzystać z funkcji
chroni. Zakładając, że mamy wykupione oprogramowanie i mamy Acrobata Pro. Co zrobić, jeżeli go nie mamy? Tak naprawdę mamy dwie możliwości. Po pierwsze, jeżeli dany plik jest plikiem Word, który dopiero ma być PDF-em, możemy sobie na tym etapie zrobić taką jedną fajną sztuczkę, a mianowicie wchodzimy sobie tutaj w informacje, dajemy zapisz jako i zapisujemy jako dokument PDF. Dajmy sobie teraz, klikamy więcej opcji i teraz wybieramy sobie opcję szyfruj dokument przy użyciu hasła. Klikamy OK i wpisujemy sobie hasło. I zapisujemy sobie ten plik. Ten dokument jest chronionym hasłem. Tak, dodajmy OK. I teraz mamy tutaj na podstawie tego, znaczy na bazie naszego pliku do zaszyfrowania otworzyliśmy do zaszyfrowania PDF. Jeżeli próbujemy go otworzyć, do zaszyfrowania.pdf jest chroniony. Proszę wpisać hasło otwierania dokumentu. Wpisujemy sobie hasło. I jak widać, plik bez problemu się otwarł. Jest on zabezpieczony, chroniony hasłem. Możemy go wysyłać dalej. Natomiast jeżeli mamy tutaj same PDF-y i chcielibyśmy jakoś zabezpieczyć, najprościej możemy skorzystać tutaj z oprogramowania 7zip. Jak to wygląda? Klikamy sobie teraz prawym, wybieramy sobie 7zip i dodaj do archiwum. I tutaj mamy szyfrowanie i tutaj mamy metoda szyfrowania. Dajmy sobie AS256 i wprowadź hasło. I teraz po zaszyfrowaniu, oczywiście zapraszam do mojego odcinka na temat 7zip, tam jest też o szyfrowaniu powiedziane. Natomiast jeżeli chodzi o pliki PDF, teraz jeżeli otworzymy i spróbujemy otworzyć, nie może wyodrębnić pliku, jak widać. A teraz jeżeli byśmy chcieli na przykład wypakować, jeżeli nie mamy hasła, to się nie uda. Bo jak widzimy, nie można otworzyć pliku, mimo że plik się wypakował, to jego rozmiar to 0. Natomiast jeszcze spróbujemy sobie wypakuj deszyfrowanie z wykorzystaniem WinRAR-a. Jak widać, tego też nie możemy zrobić. Dajmy OK. Niepoprawne hasło. A teraz wprowadzimy poprawne hasło. I jak widzimy, tutaj znajdują się nasze pliki. A dodatkowo ten plik, który do zaszyfrowania wcześniej było nałożone na niego hasło, nadal jest chroniony hasłem, więc można powiedzieć, że mamy podwójne zabezpieczenie. Więc jeżeli mamy naprawdę ważne pliki, możemy je w ten sposób podwójnie zabezpieczyć. To samo się tyczy i wszystkich innych plików. Dobra, więc myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania lub jakieś sugestie na temat kolejnych, piszcie śmiało. Tyle z mojej strony. Cześć.